Wiedziałeś, że to jest na Netflixie? Wow! Co? No przecież u mnie tego nie ma, zobacz. No bo ty z polskiego IP się logujesz, tak? Jak to możliwe A w ogóle? ja użyłem specjalnego triku i teraz mam dostęp do całej bazy filmów i seriali. Okej, ale jak to zrobić w ogóle? No, włączyłem VPN-a, w tym przypadku od CyberGhost, no i teraz mogę oglądać. Powiedz coś więcej o tym w ogóle? No, dzisiaj będzie odcinek, musisz obejrzeć koniecznie, to się dowiesz. Dobra, idę oglądać. Usługi VPN cały czas zyskują na popularności. Szacuje się, że korzysta z nich blisko 33% wszystkich użytkowników internetu. Jednak czy wiedzieliście, że z VPN-a można korzystać nie tylko do zabezpieczania swojego ruchu sieciowego czy ukrycia swoich prywatnych rzeczy? VPN może także otworzyć wiele wirtualnych drzwi, które bez niego pozostałyby zamknięte. Dostęp do pełnych bibliotek serwisów streamingowych, tańsze podróże, czy nawet oszczędność na zakupach w sieci to tylko kilka z naprawdę wielu możliwości, jakie oferuje VPN. Chcecie poznać je wszystkie? No to teraz macie na to szansę. Ja jestem Szakal i zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. Partnerem dzisiejszego odcinka jest CyberGhost VPN, o którym więcej opowiem pod koniec tego filmu. To może zanim o tych wszystkich możliwościach i obchodzeniu barier, kilka słów o tym, czym w ogóle jest VPN. Akronim VPN oznacza Virtual Private Network, czyli wirtualną sieć prywatną. VPN tworzy specjalne połączenie pomiędzy klientami końcowymi, najczęściej z pomocą internetu. Czasami można się też spotkać z takimi określeniami jak połączenie tunelowe czy po prostu tunel. Te swoją drogą są całkiem trafne. Mając w głowie skrót VPN, powinniście myśleć właśnie o takim tunelu, który łączy wasz komputer czy smartfon z serwerami danej strony czy usługi, z której aktualnie korzystacie. Taki tunel nie ma żadnych dodatkowych rozgałęzień czy przystanków po drodze. Dlatego też nie musicie się martwić, że ktoś podgląda, co robicie w sieci, o ile VPN jest aktywny. Skoro już wiemy, czym jest VPN, to trzeba powiedzieć też o tej najbardziej podstawowej jego funkcji, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie od tego, czy jesteście w domu, w kawiarni, czy też w hotelu na drugim końcu świata, macie pozostać anonimowi. Zakładam, że każdy z Was przynajmniej raz w życiu skorzystał z publicznej sieci Wi-Fi. Nie ma znaczenia gdzie, kawiarnia, hotel, dworzec czy centrum handlowe. O ile zgadzam się, że dostęp do darmowego Wi-Fi powinien być czymś zupełnie normalnym i powszechnym, to warto jeszcze do tego dodać, że to połączenie powinno być bezpieczne, ale o tym się już tak szeroko nie mówi. Niestety, publiczne sieci Wi-Fi z reguły nie są zabezpieczone, a nawet jeśli są, to ta ochrona pozostawia wiele do życzenia. W takich sytuacjach przychodzi właśnie usługa VPN, która odpowiada za szyfrowanie połączenia algorytmem AES-256, a przynajmniej tak jest w przypadku CyberGhosta. Dzięki temu wasze dane, pliki czy finanse będą bezpieczne, niezależnie czy połączycie się z dobrze wam znaną siecią domową, czy z taką, która znajduje się w kawiarni po drugiej stronie globu. Niemniej to nie jest tak, że VPN jest przydatny tylko jeśli jesteście poza domem. Jest to narzędzie, które zapewnia wam anonimowe korzystanie z internetu. Będąc fizycznie w jednej lokalizacji, za pomocą VPN-a możecie przenieść się wirtualnie oczywiście do dowolnego miejsca na świecie i ukryć swoje rzeczywiste IP. Dzięki temu można zabezpieczyć się przed atakami czy inwigilacją. Oczywiście działa to tylko pod warunkiem, że zabezpieczacie się także w pozostałych aspektach, o których nie należy zapominać. Jeśli zaś wykorzystując VPN-a dalej jesteście zalogowani na swoje konta w social mediach czy w przeglądarce internetowej, to nigdy nie pozostaniecie w pełni anonimowi, nawet pomimo aktywnego VPN-a. I o tym trzeba pamiętać. I tutaj kończy się to najbardziej podstawowe zastosowanie usług VPN, o których wszyscy już chyba słyszeli. Ale to nie znaczy, że to koniec możliwości VPN-a w ogóle. Idealnym przykładem będą tutaj usługi streamingowe. Pewnie doskonale znacie taki scenariusz. Znajdujecie w sieci jakiś nowy serial czy film i okazuje się, że jest na platformie, którą subskrybujecie, ale po wpisaniu tytułu w wyszukiwarce znajdujecie zupełnie nic. Później okazuje się, że ten serial jest faktycznie dostępny na tej platformie, ale dla przykładu tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Właśnie w tym miejscu wchodzi do gry VPN. Jednym kliknięciem możecie przenieść się wirtualnie do Wielkiej Brytanii i obejrzeć interesującą Was produkcję. I to będąc zalogowanym na tym samym koncie. VPN to także odpowiedź na potrzeby wszystkich z Was, którzy chcieliby sprawdzić nowe usługi streamingowe, takie, które dostępne są jedynie za oceanem, a nie w Polsce. ESPN,
Peacock, Hulu, Showtime, Paramount Plus. To tylko kilka przykładów usług niedostępnych w Polsce. Co więcej, w niektórych przypadkach możecie nawet na subskrypcji nieco zaoszczędzić. W większości, kiedy kupujecie coś w sieci, to ceny usług czy nawet też towarów dopasowane są do regionu, w którym są sprzedawane. Dla przykładu, subskrypcja Netflixa w Polsce kosztuje 60 zł, ale w USA jest to już $20, co przekłada się na ponad 85 zł. Dokładnie tak samo jest w przypadku gier na Steamie czy też w innych sklepach z grami. Jednak to nie wszystko. Dla wszystkich z Was, którzy mają przed sobą podróże, i te małe, i te duże, musicie wiedzieć, że VPN przyda się także, kiedy chcecie zarezerwować lot lub hotel, albo nawet pociąg. Krótko mówiąc, za dokładnie tę samą usługę możecie zapłacić więcej lub mniej, w zależności od regionu, z jakiego ją kupujecie, czy ten towar kupujecie. Mnie to oczywiście zaskoczyło, kiedy się o tym pierwszy raz dowiedziałem, no ale takie są fakty i na szczęście można je wykorzystać na swoją korzyść. Kiedy planujecie jakiś wyjazd, szczególnie za granicę, to warto sprawdzić ceny, jakie obowiązują w miejscu docelowym. Dla przykładu planujecie wycieczkę do Madrytu, więc zamiast wyszukiwać połączeń lotniczych i hoteli bezpośrednio z Polski, lepiej skorzystać właśnie z możliwości VPN-a i przerzucić się do Madrytu. Możecie wtedy liczyć na niższe i bardziej atrakcyjne ceny. Zresztą tak naprawdę możecie też sprawdzić z innych regionów, jakie są ceny w Waszym miejscu docelowym. Bo być może na przykład rezerwując wycieczkę z Madrytu do Madrytu nie będzie wcale najtaniej, ale na przykład już rezerwując ją, nie wiem, z Norwegii albo ze Stanów Zjednoczonych będzie po prostu taniej niż robiąc to z Polski. I co ciekawe, niektóre usługi VPN, jak na przykład właśnie CyberGhost, wyciągają także pomocną dłoń dla graczy. I to zarówno tych casualowych, niedzielnych, jak i profesjonalnych. Za jego sprawą Wasza sieć jest chroniona nie tylko przed zagrożeniami, takimi jak choćby ataki DDoS. Co prawda to nie zdarza się jakoś specjalnie często, ale nie ma nic gorszego niż przegrany mecz z takiego właśnie powodu. VPN ma także wpłynąć pozytywnie na takie aspekty jak skaczące opóźnienia, czyli pingi, ale też zerwane połączenia czy utrata pakietów. Korzystając po prostu z VPN-a, te parametry mają być na lepszym poziomie dzięki stabilniejszemu połączeniu. Jednym z liderów na rynku usług VPN jest CyberGhost. Dzięki niemu tworzycie bezpieczny tunel, który ukrywa Wasz adres IP oraz to, jakie dane przesyłane są przez Was w sieci. A jeśli chcecie sprawdzić, na co stać CyberGhost VPN, to możecie skorzystać z linku, który znajduje się w opisie. Ten przekieruje Was do specjalnej oferty na 2 lata ze zniżką 84%. Dodatkowo dostaniecie 4 miesiące gratis. A jeżeli z jakichś powodów CyberGhost VPN nie będzie opcją dla Was, to możecie zrezygnować z subskrypcji w ciągu 45 dni i otrzymać zwrot środków. Szczegóły w opisie. A jakie Wy macie pomysły na wykorzystanie VPN-a w swoim codziennym życiu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem. A jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Technostrefa i sprawdźcie film, w którym opowiadaliśmy, dlaczego źle używasz swojego kaloryfera. To by było na tyle. Mówi do Was Szakal. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa!